Cześć, jestem Łukasz. Opowiem Wam o technologicznych aspektach współpracy ze startupami. Zaczniemy od Lean Canvas, później omówię cykl życia startupu oraz przedstawię dobre praktyki współpracy z takimi startupami w poszczególnych fazach życia startupu. Na koniec rzucę Wam kilka przydatnych linków oraz garść informacji, która może się Wam przydać na poszczególnych etapach. Będzie też live coding. Serdecznie zapraszam. Chciałbym podzielić się z Wami swoim doświadczeniem, niczym innym. Doświadczeniem współpracy ze startupami, z realizacji kilku swoich pomysłów. Myślę, że będzie ciekawie. Na początek parę słów o mnie. Jak możecie się domyślać, koduję, jestem programistą. W zasadzie można powiedzieć full stack. Robię aplikacje mobilne, robię aplikacje po stronie serwera. Zdarzyło mi się też dotykać trochę urządzeń wbudowanych w swojej karierze, w szczególności Bluetooth 4.0 Low Energy. Ostatnio również zajmuję się wdrożeniem ciekawego projektu komercyjnego dla klienta z Europy. Robiłem także duże projekty e-commerce, więc to nie tylko startupy. Uwielbiam uczęszczać na różnego rodzaju programy i konkursy, a także na hackatony. Mam za sobą Braincode Mobi, HackWav, CodeWav, WavCode. Uczęszczałem także na warszawską edycję konkursu Startup Sauna. Polecam takie imprezy, aby przede wszystkim móc zwalidować swój pomysł, spotkać mentorów i dowiedzieć się czegoś od nich. W wolnych chwilach zajmuję się muzyką, a także składam filmy, też trochę tak full stackowo. Okej, jesteśmy tutaj w zasadzie dla tych 3 punktów. To znaczy chciałbym Wam opowiedzieć najpierw o bardzo ciekawej metodyce o nazwie Lean Canvas, która w zasadzie jest podstawą funkcjonowania świata startupowego w Dolinie Krzemowej dzisiaj oraz jest to podstawa wymiany informacji w zespołach. W zasadzie mówi się o modelach biznesowych. Później chciałbym Wam pokazać kilka tak zwanych tips and tricks, czyli dobrych praktyk na poszczególnych fazach rozwoju startupów, które warto gdzieś tam sobie zaimplementować i zapamiętać. Na koniec garstka informacji pożytecznych dla Was. Całość przewidziałem na 1,5 godziny. Tak, dobrze. Lean Canvas. Co to takiego? Żeby zrozumieć, skąd się wzięła idea modeli biznesowych, zdefiniujmy najpierw pojęcie startup. To jest pojęcie mocno zużyte dzisiaj i nadużywane. Niektórym działa na nerwy. Jednak ojcem założycielem startupów jest Steve Blank, który definiuje ten termin następująco. Jest to tymczasowa firma założona, aby odnaleźć powtarzalny i skalowalny model biznesowy. I teraz wiecie pewnie z doświadczenia, że kiedyś ludzie chcieli założyć sklep. No i sklep musi przynosić dochody. Dzisiaj dużo ludzi zakłada startupy, gdzie tu jest mowa o dochodach, kiedy w zasadzie każdy szuka jakiegoś finansowania, próbuje ten swój pomysł zrealizować. Czy startup musi zdobywać to finansowanie? No, w definicji tego nie ma. Chodzi tylko o to, że szukamy skalowalności naszego potencjału, naszego pomysłu, który realizujemy. Tak naprawdę finansowanie jest tutaj drogą. Oczywiście jest bardzo ważne do rozwoju, ale tutaj różnica pomiędzy
panem kwiaciarzem, który otwiera sobie budkę z kwiatami na rogu ulicy, jest taka, że on w tej budce zostanie prawdopodobnie i będzie karmił swoją rodzinę z tej budki. Nie ma tutaj skalowalności żadnej. Więc jest to po prostu zwykła firma. Natomiast gdyby chciał poszerzyć swoją działalność, rozszerzyć na inne dzielnice, inne miasta i potrafiłby znaleźć model sprzedaży kwiatów, który jest potencjalnie globalnie implementowalny, to wtedy tak, jest to startup. Później nawiążę jeszcze do tej historii z kwiaciarzem w odpowiednim czasie. Ok, ile osób na sali spotkało się z biznesplanem w liceum albo na innym etapie edukacji? Podnieście ręce. W zasadzie każdy, prawda? A ile osób spotkało się z modelem biznesowym, Business Model Canvas na przykład? Kilka osób. No i właśnie to jest ta różnica między postrzeganiem biznesu tutaj w naszej szerokości i wysokości geograficznej, a mniej więcej porównując takie centra, ekosystemy startupowe jak Dolina Krzemowa, czy Nowy Jork, czy Londyn, gdzie biznesplan jest no, w zasadzie nieużywany, można tak powiedzieć. Ewentualnie jest to jakaś forma finalizacji, może już, o ile w ogóle jest użyty. Jest on długi, nudny i skomplikowany i z reguły po prostu ten, kto go robi, się nudzi i ten, kto go czyta, również będzie się nudził, więc jaka tu jest wartość dodana, poza tym, że jest to jakaś forma opisu naszego biznesu. No i właśnie wymyślono coś takiego jak Business Model Canvas. Jest to bardzo krótka forma biznesplanu, bo mieści się tylko i aż na stronie A4 kartki papieru. Jest to pierwsza weryfikacja naszego planu biznesowego i co najważniejsze, biznesplan tworzymy i oddajemy. Nie wiem, chcemy wniosek unijny jakiś dostać, cokolwiek. Tworzymy ten biznesplan, on leci na półkę i tam zostaje. Już nikt do niego nie wraca. Natomiast cała wiedza płynie z tego, jak nasz biznes będzie się zmieniał, jak nasza wizja ulegnie zmianie na etapie rozwoju naszej firmy. I właśnie to jest klucz tutaj, że ten Business Model Canvas jest modyfikowalny. I mamy takie podstawowe informacje zawarte w tym Business Model Canvas, czyli po co to robimy, co jest problemem, który chcemy rozwiązać, kto ma ten problem przede wszystkim, jak zamierzamy ten problem rozwiązać, w jakich kanałach chcemy dotrzeć do tego końcowego użytkownika. Najlepiej jeszcze podrzucić tutaj jakiś krótki przegląd konkurencji, jak wygląda rynek. No i oczywiście nie może tego zabraknąć, jak chcemy na tym zarabiać. Mniej więcej ten mistyczny Business Model Canvas wygląda w ten sposób. Powiedzmy, nie będzie widać tych drobnych literek, nie przejmujcie się, bo nie o Business Model Canvasie chcę mówić. Chcę tylko powiedzieć, że występują tutaj następujące kolumny i to jest ta forma opisu, czyli wyobraźcie sobie ten biznesplan na 60 stron, szkółka tenisowa, sklep ogrodnika, cokolwiek można opisać tutaj. I wszystko jest zrozumiałe. Nie trzeba tłumaczyć 2 razy. W zasadzie to tyle z Business Model Canvasu. On był stosowany, jest stosowany wciąż, natomiast ekosystem startupowy stwierdził, że to jest za mało, że rynek jest trochę inny i tak naprawdę nie jest to jeszcze do końca dopasowane, więc zaimplementowano wnioski w postaci takiej metodyki jak Lean Canvas. Jest to przede wszystkim weryfikowanie stawianych hipotez. Stawiamy hipotezę, że przez pierwszy miesiąc mojej działalności moja działalność będzie wyglądała w ten sposób i muszę obserwować jakieś metryki. To jest tak zwane performance indicators,
już z angielskiego mówiąc. Czyli metryki, które chcemy obserwować, które opisują jakoś, czy ten nasz biznes, parafrazując Maxa Kolonko, się dodaje. Jest to tak naprawdę validated learning, czyli uczymy się krok po kroku, walidujemy nasz biznes, zdobywamy szersze horyzonty. Przede wszystkim ten Lean Canvas pozwala nam się, jak nazwa oraz znaczenie słowa Lean sugeruje, bardziej sprytnie dopasować się do tego rynku, do tego problemu, który chcemy konkretnie rozwiązać. Różnice są takie, ale też nie o różnicach chcę rozmawiać. Slajdy udostępnię później, możecie sobie doczytać. Być może część z Was uzna, że Business Model Canvas jest lepszy. Wcale tutaj nie chcę wskazać w mojej prezentacji, co gorsze, co lepsze. Po prostu są następujące metodyki. I tak, robimy nasz Lean Canvas w następującej kolejności. To jest bardzo ważne, bo tylko ta kolejność pozwala bez ogródek, bez pomijania istotnych faktów zdefiniować nasz model biznesu. Czyli później pokażę to na przykładzie, będzie łatwiej to odebrać. Pierwszy definiujemy problem, bo to ktoś ma problem, to ja nie wiem, ja mam problem i ten problem trzeba rozwiązać. Kto ma ten problem? Jak chcemy dotrzeć do tych użytkowników, do tych ludzi, którzy mają ten potencjalny problem. Następnie, co najważniejsze, to jest, co jest w moim pomyśle, w moim biznesie, w moim produkcie, co jest tą unikalną wartością dla tych segmentów użytkownika, co spowoduje w bardzo krótkim, najlepiej jednym zdaniu, że ten mój produkt się nadaje dla użytkowników. Później już jak wiemy, kto ma problem, jaki jest problem i czym tutaj chciałbym tych użytkowników zadziwić, zainteresować, mogę opisać rozwiązanie. Kiedy już mamy rozwiązanie, to jakimi kanałami to rozwiązanie będzie docierać do tych segmentów użytkownika, to jest piąteczka. Jak już mamy kanały, to prawdopodobnie z kanałami wiąże się też strumień wpływów, czyli zarobki. Więc na tych kanałach, jakbyśmy chcieli zarabiać, też są różne modele przychodów dla różnych segmentów, dla różnych typów użytkownika, dla różnych domen, fintech, banking, ubezpieczenia, e-commerce. Naprawdę, jest tutaj mnóstwo opcji i startupy wymyślają coraz to nowsze, więc polecam się też interesować mniej więcej tą kwestią, jeżeli chcemy tworzyć jakiś produkt. Kiedy już wiemy, ile potencjalnie możemy na tym zarobić, wciąż powtarzam, to jest hipoteza. To nie jest tak, że my musimy powiedzieć całą prawdę, tylko prawdę i to się sprawdzi. My możemy się mylić i nam wolno się mylić, co najważniejsze. Więc powiedzmy, wiemy na dzień dzisiejszy, że chcemy zarobić w ten sposób, no to ile to nas to będzie kosztować? Definiujemy koszty. W zależności od działalności koszty mogą być albo wysokie, albo niskie. Być może mamy jakiegoś znajomego, który spowoduje, że po znajomości nam coś zrobi i powiedzmy te koszty będą niższe. To też warto zapisać, bo też jest hipoteza. Chciałbym, aby Bartek, Józek, który ma jakąś firmę, zrobił coś, kiedyś ja mu zrobiłem, to też jest bardzo dobry pomysł, żeby przejrzeć rynek, powiedzmy, wybrać
najtańszą, może niekoniecznie najtańszą, może też tutaj czas jest tym wyznacznikiem, bo chcielibyśmy się z tą walidacją zmieścić w jakimś czasie. To nie jest tak, że mamy jeden Lean Canvas na całe życie produktu. To jest, im więcej mamy takich checkpointów, tym lepiej. No i jak już mamy tą strukturę kosztów, przechodzimy do takiego mięska tutaj, czyli metryki. Co spowoduje, że mój biznes, co będę obserwował, co mi powie, że mój biznes idzie w porządku. I te metryczki tutaj warto sobie przemyśleć i też może się okazać, że wybrałem złe metryki. Wolno mi się pomylić. Na samym końcu ten 9. punkt jest punktem, z którym mam największy problem zawsze. To jest ta największa, niejasna do końca dla czytającego ten arkusz papieru niejasna przewaga, czyli no, co jest tym moim IP, intellectual property, które chciałbym chronić i to jest coś, czego nie można tak łatwo skopiować. Jeżeli ktoś, tutaj znowu, jeżeli ktoś zakłada nową kwiaciarnię, to wiadomo, zacznie sprzedawać kwiaty. No, ale może akurat mam kontrahenta z Holandii albo z jakiegoś kraju afrykańskiego, który ma tylko ze mną ten kontrakt, powiedzmy, i ja mam kwiaty z Afryki i to są tak dobre kwiaty, że nikt tego nie potrafi skopiować. I na tym opieram to, że to się będzie sprzedawać, jako przykład. No i tutaj, jak już powiedziałem, trochę masło maślane będzie. Jaki problem klientów chcesz rozwiązać swoimi produktami? Rozwiązanie to jest tak bardzo często, może wrócę, bardzo często ta środkowa kolumna Unique Value Proposition jest tak zwanym MVP. Minimum Viable Product, termin też bardzo mocno nadużywany dzisiaj, ale jest to zbiór funkcjonalności, jakiś opis, kształt tej mojej idei, którą realizuję, która zacznie realizować całość na tej planszy i jestem to w stanie zrobić w założonym horyzoncie czasu. W Business Model Canvas nie było metryk, w Lean Canvas są metryki. Lean jako metodyka implementowana w korporacjach, coraz częściej się o tym słyszy, przede wszystkim mierzy czas pracy pracownika, czas, który spędza na niepracowaniu, czas na dojazd, czas poruszania się po budynku, czas na oczekiwanie na spotkania. Mierzą wszystko, ale to nie jest po to, żeby kogoś pociągnąć do odpowiedzialności, tylko chcą wiedzieć, jak działa organizacja. I tu mniej więcej te kluczowe miary mówią, jak działa nasz biznes. I jak już wspomniałem, przewaga konkurencyjna, której też nie było w Business Model Canvas, coś, czego nie da się łatwo kupić ani podrobić. No i tutaj właśnie na początku to pole może pozostawać puste. Powtórzę, masz prawo się mylić. Pomyłka także jest synonimem słowa doświadczenie, tak mówią Amerykanie. Jeżeli miałbym zatrudnić kogoś, kto 3 razy odniósł sukces, a mam niezły orzech do zgryzienia i potrzebuję kogoś kompetentnego, to może lepiej będzie, jeżeli zatrudnię kogoś, kto miał 10 razy porażkę w swojej karierze, niekoniecznie pod rząd, ale powiedzmy miał więcej porażek, bo on ma większe doświadczenie. W Dolinie Krzemowej, jeżeli upada startup, zdarza się to bardzo często, 10% startupów odnosi sukces, tylko 1 na 10 z tych, co odnieśli sukces, upada z powodów technologicznych, z źle dobranych technologii. Jest mnóstwo innych przyczyn, które powodują to, że startupom nie wychodzi i to nie są tylko problemy finansowe. Finansowe chyba są na 4. miejscu. Problemy personalne, niedopasowanie do rynku jako główny przyczynek tego, dlaczego startupy upadają.
I zawsze tak jest, że ten pierwszy kanwas będzie zły, więc nie przejmujcie się. Jak już widzicie, co jest źle, to wiecie, w którym miejscu możecie się poprawić. Dobrze, teraz zrobimy sobie przykład takiego Lean Startup. Mam nadzieję, że będzie widać. Jak nie będzie widać, to coś wymyślę. Wyobraźcie sobie taką usługę CTO as a Service, czyli dzisiaj mamy mnóstwo startupów w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, na całym świecie. I to są ludzie niekoniecznie techniczni, ale mają pomysły, może mają pieniążki. No i chcieliby coś zrealizować, zauważyli jakąś niszę, jakiś produkt fitness, jakiś przyrząd do ćwiczeń, apka konkretnie, już mówiąc bardziej w stronę IT. No i oni, mówiąc kolokwialnie, nie mają fachu w ręku. To wy macie fach w ręku, wy jesteście osobami tutaj na tej uczelni pewnie trochę technicznymi, może z pogranicza, ludzie z PR-u także tworzą produkty, ludzie z marketingu tworzą produkty, nawet ludzie z HR tworzą produkty. Są różnego rodzaju różne nisze do zagospodarowania. No i powiedzmy, zauważyliśmy to, skończyliśmy jakiś etap edukacji, potrafimy coś wykonać i chcielibyśmy świadczyć takie usługi dla firm ze sceny startupowej. Dobra. Jak już tytułem wstępu zapowiedziałem, no problemem jest brak umiejętności technicznych przez prezesów takich firm, spółek, produktów, może nawet jeszcze wcale niekoniecznie prezesów, no niech będzie grupka przyjaciół, która nie potrafi programować, a chciałaby zrobić apkę. A druga sprawa, że jak już ktoś chce zrobić apkę, no to idzie do pierwszej firmy, idzie do drugiej firmy i zaczyna się łapać za głowę, a ile to kosztuje? Więc może jak rozmawiam z firmami, to robię coś źle. Może jest ktoś, kto zrobi to znacznie taniej. Więc wymyśliliśmy sobie taką, powiedzmy, wymyślimy wspólnie taką usługę. No i segmentem klientów są początkujące startupy oraz także startupy potrzebujące różnych zmian. Powiedzmy, ktoś już wydał jakąś aplikację, jakiś produkt, on się spełnił i trzeba go skalować, bo otworzył się worek, a nie zdążymy łapać tych wszystkich rzeczy. I też tacy ludzie przychodzą, że no, strona się nie wczytuje, mam za dużo wejść, nie potrafię tego obsłużyć, pomóżcie, bo wiem, że działa, a nie mogę tego obsłużyć. Dobra, to teraz może spróbujemy wspólnie, co będzie tą Unique Value Proposition, czyli czymś, co wyróżnia się na rynku, żeby połączyć problem, rozwiązać ten problem w segmentach klientów tutaj. Macie jakieś pomysły? Mniejsze koszty. Super. Super. Jeszcze jakiś jeden pomysł może? Dobra, idziemy. Powiedzmy, mamy tutaj, to się wszystko łączy, co powiedzieliście. Za chwilę to tak naprawdę wypłynie w revenue streams. Możemy zamówić konkretną usługę wraz ze szkoleniem, tak jak powiedzieliście. Bo co z tego, że zrobimy komuś produkt, jak ten ktoś nie będzie wiedział, jak to dalej utrzymać, jak tego używać. Konieczne jest też szkolenie. Też ponieważ chcemy docierać do tych ludzi, no to musimy jakąś formę dotarcia do tego użytkownika. Niech to będzie platforma online, niech nas znajdą w internecie. I taka mała firma doradcza do obsługi małych firm też
jest tym rozwiązaniem, tym tworem biznesowym. No i jakie kanały? Ktoś ma pomysł? Internet. Web. Może też różnego rodzaju wydarzenia, jakieś AIP. Jest tam dużo startupów, mnóstwo ludzi nietechnicznych, którzy próbują przecierać swoje szlaki w domenie biznesowej, jeszcze jako studenci. Przede wszystkim też są konferencje, wydarzenia, tam możemy sobie postawić stand i się reklamować na przykład. I akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Dobra, to teraz jakie możemy mieć revenue streams, jak już jesteśmy przy kanałach z tego? Jakieś pomysły, pricing plany, rzucajcie. Nic? No dobra, pomogę. Powiedzmy, wymyśliliśmy sobie, że chcemy współpracować z firmami w jakimś zakresie czasu i mamy taką formę, że za rok zapłacisz 5000 zł na przykład za ileś godzin. Natomiast jakbyś chciał ze mną pracować na miesiące, no to trochę stracisz, bo za rok wyjdzie ci 2 miesiące taniej. Płatność z góry też jest dobrym pomysłem, bo to są firmy, które powiedzmy jeszcze mają to swoje być, a nie być. Pójdziecie na spotkanie z takim początkującym prezesem, dogadacie się, być może coś im zrobicie, a jutro firmy nie będzie, bo jednak nie uda się. Trochę tak jak w restauracji, że za dania z grzybami goście płacą z góry od razu, bo nie wiadomo, co się może stać. Może akurat telefon do akademickich inkubatorów, że hej, jestem firmą, potrafię kodować, może jakaś współpraca. No i na przykład macie kolegów, którzy jeden bardziej pisze apki mobilne, inny orientuje się w bazach danych, a macie też koleżankę, która super ogarnia social media i możecie do swojej firmy dołożyć ich usługi, z nimi macie sobie osobne kontrakty i sprzedajecie mentorów na godziny, krótko mówiąc, i na tym też da się zarobić. Struktura kosztów. No, każda organizacja, która coś tam programuje, ma to trochę podobne. Spójrzcie tutaj, że CEO, CTO 10 000 złotych miesięcznie. To się w zasadzie nie zdarza, ale powiedzmy, zrobiłem to naiwnie, bo każdy chce zarabiać, każdy biznes powinien definiować też za sobą to, że mam co jeść. Z reguły pierwsze 2 lata życia startupu są takie, że się jak nie dokłada, to niewiele wyjmuje i tak to wygląda, ale jak już chwyci, to jest naprawdę karuzela niezła. Infrastruktura, powiedzmy certyfikaty, jakieś hostingi miesięcznie mogą wynieść w zależności od problemów klientów 1500 zł, powiedzmy, uśredniliśmy sobie. Jakaś księgowość, przecież prawnik jest potrzebny do umów. Ktoś, kto lepiej ogarnia paragrafy niż konkretnie osoba techniczna. No i zespół. No, możemy się posiłkować studentami, licealistami, możemy się posiłkować już ludźmi, którzy coś robią komercyjnie. Rozpiętość jest za godzinę różna. Chcielibyśmy brać udział w jakichś konferencjach, może trochę sponsorować jakieś konferencje, to też kosztuje. No i ci nasi mentorzy, sprzedawaliśmy ich za 200 zł za godzinę, a dajemy im 100-150, nie? Jesteśmy na godzinie naszego znajomego 50 do przodu. Tak. O ile ktoś w ogóle rozważa prowadzenie biznesu ze znajomymi, bo często jest tak, że znajomi sobie idą i ja osobiście powiedzmy wolałbym się spotykać na piwo niż zarabiać na znajomych. Sprzęt 25 000, jakiś dobry laptop,
dysk przenośny, powerbanki, to jakieś telefony, urządzenia mobilne, ewentualnie podnajem chmury, która pozwoli testować te urządzenia. No i w zasadzie przejdźmy teraz do Key Metrics. Jak myślicie, co definiuje to, że taki biznes idzie? Bo tak naprawdę chcecie widzieć efekty tego. Słucham? Wpływy. Super. Co jeszcze może powiedzieć, że obsłużyliśmy klienta i jest zadowolony na przykład? Wejście na stronę. Na przykład. Poleca nas innym. Mhm. Świetnie. Wracający klienci. Dokładnie, czyli ilu osobom się udało. Referencje czy polecenia. Mhm. Też możemy mieć jakieś programy partnerskie, to jest też popularne, w szczególności jak mamy software as a service. Jeżeli dogadamy się z inną firmą albo dla firmy zrobiliśmy jakąś usługę, hej, polećcie nas, to za każde polecenie też macie coś od nas gratis, a my sobie mierzymy jakiś licznik. To też jest nasz key metric. Ile osób z tamtej strony weszło do nas. Też taki licznik skalowalności mniej więcej. Jak to zacznie rosnąć, to znaczy, że ta sieć zaczyna nas utrzymywać już. To już nie my budujemy sieć, tylko ta sieć pozwala nam przeżyć. Ja tutaj wybrałem ilość zapytań o moje usługi, na przykład miesięcznie, liczbę zrealizowanych projektów, która bezpośrednio się przekłada na to zainteresowanie. No i ilu klientów, z tych klientów, których obsłużyłem, działa do dzisiaj, utrzymało się, bo jeżeli zrobiłem gorszej jakości soft, to jest większa, powiedzmy, większe prawdopodobieństwo, że coś tam nie zadziała. Trzeba rozumieć potrzeby, problemy klienta, więc to też jest dobra metryka. I właśnie tak jak mówicie, powracający klienci, referencje, jak najbardziej. Macie jakiś pomysł na ten 9, unfair advantage? Takie coś, czego nie można skopiować tak naprawdę w społeczność. Mhm. Wszystkie inne rzeczy raczej da się skopiować. Mając odpowiedni kapitał, tego raczej nie da się. Czyli coś, co ciężko zbudowaliśmy, prawda? I tego pilnujemy. Tutaj firmy mają bazy danych kontrahentów, bazy danych, jak mamy, nie wiem, agencję rekrutingową, mamy bazę danych CV, prawda, danych osobowych. Jak zaczyna się działalność HR, to nie da się tego tak łatwo przeskoczyć. Ktoś działa x lat na rynku, to ma bazę mniej więcej specjalistów na całą Polskę i jak ma projekt, to wie, że tam trzeba uderzyć do tego człowieka. Ja tutaj zaproponowałem coś takiego, jak powiedzmy działamy w startupach x czasu i mamy to tak zwane poważanie w branży, możemy się tym pochwalić, to też jest to doświadczenie niełatwe do skopiowania. Jakość mentorów. Mamy najlepszych specjalistów i naprawdę rozwiązują każdy problem, możecie do nas przyjść, czyli ta współpraca z mentorami i ta reputacja w sieci, tak jak już powiedzieliście. To mniej więcej tak wygląda. Zobaczcie, jedna kartka A4, mnóstwo treści poruszonej i nie trzeba tworzyć stron dokumentacji i co najważniejsze, za miesiąc siadacie do tego, aha, to skreślone, to w sumie na plus, o tutaj to się myliłem, prawda? I robicie drugi arkusz, bach. Miesiąc po miesiącu, po roku 12 arkuszy sobie rozkładacie w pokoju i myślicie, dokąd ten mój biznes zmierza tak naprawdę. Może jest tutaj pod spodem coś, co sugeruje, że nie trafiłem. Może trafiłem, ale muszę lekko zmodyfikować swoją wizję. I widzę drogę, którą przeszedłem i
jestem na rozstaju dróg i teraz mogę wybrać albo to. Sprawdzimy następną hipotezę. Więc jeszcze raz, Lean Startup to przede wszystkim weryfikacja stawianych hipotez, mierzonych rzeczy, bo tylko mierzone rzeczy są pewne. Nie możemy się opierać na emocjach, na gustach. Jeżeli ktoś potrafi zmierzyć gusty, spoko, ale jeżeli ktoś mówi, że coś jest fajne czy nie, no to zapytajcie 1000 osób i dopiero te 1000 osób może Wam powiedzieć średnie oceny. Ok, to jest metryka. Po roku działalności średnia ocen wzrosła, super, idę w dobrym kierunku, spadła, co zrobiłem nie tak? Więc metryki i weryfikowanie hipotez. No jak już potrafimy te hipotezy potwierdzać, obalać, to tak naprawdę reagujemy na zmiany. I możemy to robić like a boss. Ok, mały quizik, żebyście się obudzili. Co z tym kodem? Co możesz powiedzieć o poniższym kodzie? Jak go można poprawić? Uwaga. 3, 4. No, napisać innym języku niż Java. Spoko. Ale konkretnie tutaj na przykład. Porównywanie flow. I co z tym porównywaniem? Nie wiemy tak naprawdę, czytając to nie jesteśmy pewni, jak to się wykona. Mhm. Dlatego, że może się okazać, że równa się będzie, że tak naprawdę nikt nie będzie miał wartości 1.0. Mhm. Może być po prostu tam, może to zaokrąglić do 9,999. Tak. I... zrobić na inne. Dobrze. Albo usunąć równa się po prostu i odpowiednio zwiększyć liczbę na przykład. Czyli chcielibyście to zrobić na intach i żeby utrzymać, powiedzmy, tą zmiennoprzecinkowość w wypisywaniu na ekran, to co możemy zrobić? Wyrzucić z pętli to... Dobra. Czyli tak jak mówicie. Powiedzmy tak, ponieważ było was kilka osób, kolega był pierwszy. Kolega pierwszy zdobywa książkę. Książka, która pasuje do tematu, ten tutaj. Natomiast mamy też inne nagrody. I tutaj kolega był i jeszcze jeden głos gdzieś z tej strony słyszałem. Tutaj? Dobra, to tych dwóch panów. Słucham? Tak. Pan w czapce i pan przed panem w czapce. W czapce i tak. Tak jest. Książka nawiązuje do tematu o człowieku. Elon Musk, twórca Tesla, twórca SpaceX, inwestor, współzałożyciel PayPal. Jego życie to nieustanne zmiany. Człowiek, który nie potrafi usiedzieć w miejscu, angażuje się w różnego rodzaju idee i te idee pchają go aktualnie ku wizji kolonizacji Marsa. Dobra, tips and tricks. Życie startupu to tak naprawdę te 3 punkty. Czyli mamy hipotezę, walidujemy ten pomysł, czy on się w ogóle do czegoś nadaje, czy jest w ogóle popyt, innymi słowy. Jeżeli jest popyt, to mamy fazę wzrostu. I teraz co możemy zrobić na etapie wzrostu, aby ten nasz biznes jeszcze na tym wzroście wyskalować, rozszerzyć, żeby cały świat się dowiedział, powiedzmy, mamy ten potencjał, granice administracyjne nie istnieją, mamy pomysł, który możemy zaimplementować w każdym kraju w Europie, na świecie i to się nazywa skalowanie. Ale no, tak naprawdę po drodze może się dużo wydarzyć między tymi wszystkimi fazami. Pivot. Czym jest pivot? Pivot jest tak jak, nie wiem, graliście w kosza?
graliście w kosza. Jest taki zwód tak zwany, który nazywa się pivotem, obrót. Tutaj też mamy swój biznes, robimy jego pivot. Przerzucamy się na trochę inną branżę, innych użytkowników, inny segment. Czyli mamy swój biznes Lean Canvas i okazało się, że się myliliśmy. Musimy trochę się dostosować albo w jedną, albo w drugą stronę. Teraz przykład z życia wzięty. Wróćmy do kwiaciarni. Mamy kwiaty. Otwieramy kwiaciarnię z tym naszym super kontrahentem z Afryki. W ogóle mężowie, kochankowie są zachwyceni, bo żony skaczą, kobiety skaczą, kwiaty niesamowite. Firmy kupują kwiaty na różnego rodzaju gale, bo długo stoją, bo są dobrej jakości, pachną. Nikt takich kwiatów nie ma w Warszawie. Otwieramy drugi sklep, spoko. Zaczyna interes nam iść, ale tak naprawdę okazuje się, że jest jeszcze coś. Jest na przykład dowóz popularny. Dowóz kwiatów, zaczynamy wozić kwiaty. Okazuje się, że ten dowóz zaczyna iść na podobnym poziomie jak sprzedaż kwiatów. Zaczynamy oferować rozwożenie paczek. Trochę zmieniliśmy branżę. Zaczynaliśmy w kwiatach, a rozwozimy żarcie po Warszawie na przykład. Bo to też przynosi zyski. To jest właśnie pivot jako taki przykład. Ktoś chciał zrobić kiedyś aplikację, nie wiem czy słyszeliście, o tagowaniu mapy. Jestem sobie w jakimś miejscu, podoba mi się, robię zdjęcie i to zdjęcie się przykleja do mapy i mogę napisać krótki komentarz. Słyszeliście o takim produkcie? Pewnie nie, bo dzisiaj się nazywa Instagram i służy do zupełnie innych rzeczy, ale tak naprawdę pierwsza wersja Instagrama pozwalała na fotografowanie fajnych miejsc na mapie i zostawianie krótkiej notatki. Natomiast na jakiejś imprezie pewna kobieta stwierdziła, że te filtry, które daliście, są fajne, prawda? I poszło. Zaczęli inwestować w te filtry i zrobiła się apka social media. I mamy dzisiaj w branży modelek, blogerek, zarabiają niesamowite pieniądze używając aplikacji do umieszczania zdjęć na mapie. Na takiej walidacji, co jest istotne? No to, że kod w każdej chwili jest do wyrzucenia, bo nasz pomysł nietrafiony, myliliśmy się, jesteśmy w fazie sprawdzania tych hipotez. Więc jaki ten kod musi być? Czy ja w ogóle potrzebuję bazy danych, żeby zwalidować mój pomysł? Czy ja muszę cośkolwiek przetwarzać tam w bazie danych? Bo może wystarczy pokazać mock-upy ludziom. Czyli same zdjęcia. Fajne? Fajne. Dobra, to zrobię. Zwalidowane. Mam zebrane 1000 opinii. Popularne są aplikacje dzisiaj do, powiedzmy, nie wiecie, czy coś jest fajne, czy nie jest fajne. Instalujecie sobie aplikację mobilną, robicie zdjęcie, wrzucacie. To się pojawia na całym świecie i ludzie mówią yay or nay. Po prostu. I już macie zwalidowany. Dobrze jeszcze wiedzieć, dlaczego się komuś nie podoba, bo może wystarczy coś zmienić i będzie spoko. Czy koniecznie musimy wybierać framework, spędzić 3 wieczory na tym, że nie wiem, jakiego frameworku w JavaScriptie mam użyć, bo lubię Node'a, ale jest tyle rzeczy możliwych. Kurczę, to jeszcze poczytam, a mieliśmy robić aplikację do fotografowania kotów, nie wiem, cokolwiek. A zaczęliśmy wybierać framework. Jeżeli potrzebujesz tylko mock-upów, to może też nie potrzebujesz API i pierwszą formą komunikacji, powiedzmy, robicie coś dla branży ubezpieczeniowej, wiecie, że chcecie coś zrobić dla branży ubezpieczeniowej, nie wiecie, jak się z nimi zintegrować, a chcielibyście już coś pokazać użytkownikom. Więc
Robicie mock-upy użytkownikom, jakieś proste apki, najlepiej na wiele platform od razu, żebyście mieli też gusta ludzi z iOS-a, gusta z ludzi z Androida, Windows Phone'a. Ale no, ta integracja z tym fintechem jakimś, kurczę, nie wiem do końca. Jest takie narzędzie, nazywa się Apiary.io i pozwala nam definiować, tak jak pisaliście kiedyś artykuły na Wikipedii albo w podobnych jakichś edytorach. Jest tam Markdown, na przykład taki język template'ów. Coś tak jakbyście w LaTeXu pisali magisterkę, inżynierkę, relikt dzisiejszych czasów, ale wciąż fajne narzędzie. Możemy tak pisać API, czyli wyspecyfikować dokument opisujący naszą integrację i wysłać komuś z fintechu, czy to się da zrobić po ich stronie. To też jest walidacja. Tak, mamy fajny zbiór danych, który możemy Wam wystawić niskim kosztem. Integrujcie się, mamy jakiś kontrakt już podpisany, powiedzmy. Dobrze jest dać ludziom przykład i rozmawiać o tym przykładzie, bo wtedy macie konstruktywną odpowiedź. Tak samo z mock-upami, tak samo z integracją. Czy potrzebujemy do naszej aplikacji fotografującej koty i może tam jakiś data mining, który nam robi jakiś grouping po rasie albo katalogowanie kota automatyczne, clustering. Kurczę, czy potrzebuję do tego wersji polskiej? No, jeżeli chcemy, żeby aplikacja działała globalnie, a nasi znajomi, którzy będą pierwszymi użytkownikami, znają ten angielski, to sugeruję dorobić w późniejszym etapie, bo wersja polska nie definiuje, nie stanowi tego być albo nie być naszego produktu. No i za każdym razem, jak chodzę na hackathon, uśmiech się pojawia na moich ustach, bo pierwsze problemy, które rozwiązują drużyny, to zakładanie konta, logowanie i zmiana hasła na przykład, nie? Później pokazują coś, no możemy się zalogować, klik. No okej, ale to jest hackathon, miałeś 24 godziny, robiłeś ekran logowania, a chciałeś zrobić grę, prawda? No. Może wystarczy nadać unikalny identyfikator użytkownika w trakcie odpalania apki i już można się podłączyć w sieć i grać, na przykład grę sieciową w aplikacji mobilną. Po co logowanie? To można dodać zawsze później. Każdy programista, każda osoba techniczna ma to przywiązanie do swojego kodu. I tutaj dałem tego Boltka, bo to jest minimum viable produkt z polskich inżynierów, polskiej myśli technicznej. Ma 4 koła i jedzie. Nie? Wiemy wszyscy, że nie jest może do końca wygodny, ale służył wielu polskim rodzinom. Nie musi to być od razu jakiś super egzotyczny niemiecki, włoski samochód, który będzie świetny, wygodny. Ma spełniać swoją rolę. I tutaj czas jest naszym przeciwnikiem tak naprawdę, ale też takim motywatorem. I jak już mamy ten swój kodzik i chcemy sprawdzić, czy działa, to ja tylko polecam, jeżeli mamy aplikację do fotografowania kotów i chcemy ten clustering testować, to zróbmy sobie testy, czy kot perski będzie kotem perskim zawsze, niezależnie od tego, co wydam na produkcję, jako pierwszy taki test, ewentualnie czy aplikacja działa po deployu jakimś. No i fajnie jest połączyć, jak to prezes lubi widzieć, jak ten biznes działa, te metryki, najlepiej online, liczba instalacji mojej aplikacji, liczba pozytywnych bądź negatywnych komentarzy ściągane, skrapowane z różnych stron. Jeżeli macie kampanie odpalone w AdWordsach, ewentualnie jakieś programy partnerskie, mierzcie liczby share na social media. Niech to będzie w real time. Niezależnie od tego, czy powiedzmy pomysł jest ok, czy nie jest ok,
jak już potraficie takie rzeczy robić, to z aplikacji dla kotów zrobicie Instagrama, zrobicie cokolwiek innego i macie metryki. Wiecie, czy jesteście, czy dobrze zdefiniowaliście te swoje pomysły i wiecie, jak je walidować przede wszystkim. Jak już mówiłem, hackathon to jest super miejsce, żeby sprawdzić się w boju i czas wtedy jest fajnym motywatorem, można spotkać ciekawych ludzi i się dobrze bawić przede wszystkim. Niech hackathony będą miejscem, gdzie będzie przede wszystkim zabawa, czegoś się nauczę, spotkam znajomego, dowiem się czegoś mądrego od mentora, a nie nastawiajmy się na efekt. Kurczę, mają fajną nagrodę smartwatcha, muszę wygrać. Nie, to jest raczej przychodzicie się dobrze bawić, zjeść pizzę, napić się kawy. Oszczędny student, nie? No i tutaj przechodzimy trochę do następującego tematu. Czy mój biznes to powinna być stronka, czy to może jednak apka? W ostatnim czasie się pojawiło także dużo nowszych alternatyw. Ludzie używają Messengera, można się komunikować z klientem B2C bezpośrednio z takiego Messengera, to jest też interfejs interakcji z brandem, z produktem. Niekoniecznie trzeba od razu wystawiać aplikacji. Mój znajomy ostatnio chodzi po mieście, pokazuje swoją aplikację. Mówi, spójrz, jaką zrobiłem apkę, tap, mamy tutaj ekran dashboard, tap, przechodzimy tutaj, tap, no, wygląda w ten sposób, tap, no, możemy zaploadować zdjęcie, tap, no i to tak wygląda, no nie? Nie ma backendu, ma na wszystkich platformach, chodzi, po prostu zbiera feedback, nie? Nie trzeba wcale od razu wytaczać ciężkich dział, pisać natywnie, powiedzmy, bo chcę, nie wiem, rozpoznawać paragony, robić OCR kwot na paragonie produktów, chciałbym tym zarządzać, więc OpenCV, Android i 3 miesiące nie ma człowieka. Po 3 miesiącach no, miałem problem taki, bug zgłoszony, pull request czeka, a gdzie moja aplikacja? No, nie zrobiona, paragony, jak się nie wczytywały, to nie wczytywały. A może lepiej zrobić interfejs, słuchaj, no, tu jest paragon, tu jest moja aplikacja, klik, załóżmy, i jest następny ekran, tam się nic nie wczytało, ale tak będzie wyglądać, jak się wczyta. No nie ma OpenCV, nagle zapominamy o tym, ale już możemy pokazać to komuś, pokazać to wujkowi, tacie, czy chciałbyś, tata, używać takiej aplikacji, która ci automatycznie z paragonu sumuje to w aplikacji i mama się nie dowie na przykład, nie? I tutaj chciałem wam pokazać taką alternatywę. Kto zna taki framework jak Ionic? Proszę, jest, proszę. A kto programuje tutaj? Tak się zapytam. Jeszcze, ale programujecie na studiach. Ogólnie. W ogóle. Czy programujecie? Tak, dobra. To przejdę, teraz będzie, uwaga, straszna czarna konsola, nie? Jak można? Dobra. Zrobimy sobie tak. Widać coś? Tak jakoś widzicie? Czy jest gorzej? Dobra. Czy tu jest lepiej? Dobra. Mamy sobie coś takiego jak Ionic, to jest framework, który potrafi nam w aplikacji na telefonie w środowisku, powiedzmy, wtyczek zaserwować stronę internetową, która wygląda i działa jak aplikacja mobilna.
Pisze się w JavaScriptie, jest tam HTML, oho. Albo bateria siadła, albo chyba bateria, jeszcze zaraz znowu pójdzie. Dobra, albo jest tam HTML, CSS, powiedzmy możemy łatwo przenieść sobie style z jakiejś stronki webowej do aplikacji, jest całkiem przyjemne. Przede wszystkim można robić tutaj mockupy, które jakoś tam działają, można podpinać API do naszej strony internetowej, która ma powiedzmy jakiś kreator, pozwala zrobić dokładnie to samo co aplikacja mobilna, więc mamy tak naprawdę dużo win-win sytuacji. No ja teraz pokażę mniej więcej jak tutaj, jak będzie example, ciach. Startujemy, zaczynamy jakiś zaczyn projektu. Ściąga się, instaluje. To jest JavaScript, więc trzeba czekać. Kordowo jestem środowiskiem pluginów, które możemy dodawać do aplikacji. Pluginy odpowiadają za komunikację z interfejsem natywnym, czyli robienie zdjęć, komunikacja Bluetooth, social media i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy sobie do takiego interfejsu, do projektu, no i cóż możemy zrobić? Mamy jakiś projekt, ja go może otworzę w słusznym, powiedzmy, edytorze. Dobra, zamknę ten, kiedyś go otworzę. Jak wygląda taki standardowy projekt? Ciach. Mamy tutaj nic innego jak jakieś javascriptowe pliki Bowera, czyli to jest środowisko działające na WebView. Mamy komponenciki, biblioteczki, pakiety Bowerowe. Mamy Gulpa, który nam tutaj CSS ogarnia, inne rzeczy, gra, śpiewa i tańczy. W środku mamy te pluginy, plugin do konsoli, plugin do splash screena, jakiś status bar, nawet jakiś keyboard. Keyboard to jest plugin, który pozwala natywną klawiaturę wyświetlić w aplikacji konkretnie. Może jakieś dodatkowe funkcjonalności komunikowania się ze słownikiem na urządzeniu, inne dodatki. Device to jest taki plugin, który zawiera w środku ustawienia urządzenia, wiemy jaka to jest platforma, co tam siedzi w środku w telefonie i możemy sobie odczytywać rzeczy. Tu mamy katalog www, czyli ten katalog serwowany. Jest tutaj, słuchajcie, indeks HTML, który ma następującą postać. Jest to aplikacja w Angularze. Jest Ionic 2, który działa na Angularze 2. Ja myślę, że więcej osób zna Angulara 1, więc pokazuję tutaj 1, ale 2 też wygląda bardzo fajnie. I co? Jak to działa? Już pokazuję. Ionic serve -L na przykład. Gdzie w live reloadzie dostajemy za darmo 2 widoki na Androida i na iOS-a. Teraz powiecie, no okej, no jest to przeglądarka, ale zobaczcie, że ten jeden plik HTML z CSS-ami styluje się do wyglądu natywnego, to znaczy dashboard w Androidzie, tak jak mamy taby, wyświetla się na górze, ten się wyświetla na dole, jest trochę inna wielkość ikonek, inna czcionka i możemy sobie poklikać. Jest lista, powiedzmy, mamy nawigację androidową. A jak wygląda to tutaj?
Ciach. Mamy nawigację iOS-ową. Wygląda to troszkę inaczej. Czyli jest ten look and feel, coś czego nie można pominąć tak naprawdę, kiedy robi się aplikacje mobilne, bo proponowanie swojego wyglądu nie jest do końca dobrze odebrane przez użytkownika. On jest przyzwyczajony do używania Dropboxa, każdego innego narzędzia, które ma w swoim telefonie i to jakoś tam wygląda, jest spójne z całym urządzeniem i teraz dajemy mu przycisk, wyobraźmy sobie Material Design, tutaj mamy plusa, ale nasz UX stwierdził, że tutaj jest lepiej, bo kciukiem mu jest lepiej sięgać, nie? Ale to użytkownika jednak rozprasza. I co jest fajne, kiedy się styluje takie narzędzie, załóżmy aplikację, teraz chwileczkę. Kiedy stylujemy takie narządko, to byśmy chcieli widzieć od razu efekty wszędzie. I mamy na przykład na czatach, weźmy sobie tutaj, chcielibyśmy sobie coś dołożyć. Ja może, żeby przyspieszyć, to pokażę tylko Ionic, CSS, Components. Mamy tutaj sobie też takie ciekawe od razu z podglądem narzędzie. No i powiedzmy, że chcemy mieć jakiegoś walla w aplikacji. Chcielibyśmy mieć walla, no to jest jeszcze nie to nie to. O, tu już jesteśmy bliżej. Spoko, jest powrót do przyszłości. Ciach, kopiuję. Item. To jest lista. Może inaczej. Tutaj. Ciach. No i co się stało? No, widzicie konsolę, ale w międzyczasie tutaj na czatach, nie ma grafik, na czatach dostaliśmy już pana McFly'a z jakimś takim przyciskiem like i comments, nie? I to wygląda tak tutaj. Szkoda, że zdjęcia się nie pokazują, bo pewnie tam korzysta z linków względnych, aby trzeba było przerobić. Ale to mniej więcej, żebyście mieli ogląd, że od razu stylujecie aplikację. Dobra, teraz Wam pokażę takie narzędzie jak API Mockup i to jest, powiedzmy, mam tutaj Akademię IT, jak wygląda specyfikacja mojego API. Mamy dokument, który się renderuje i to jest list all questions. To jest jakaś ankieta. Ona jest zdefiniowana, no tutaj niby to wygląda ładnie, ale co jest napisane pod spodem, już Wam pokazuję. To jest Markdown. Chcemy mieć endpoint questions, get i mamy query, które nam zwraca jakąś listę mockup. Powiedzmy, chcieliście się zintegrować z jakimś systemem, który ma już API do zbierania odpowiedzi, pytań, głosowanie i chcecie zrobić taką apkę, którą później tylko przepniecie. To sobie tutaj możecie wypisać, jak Wam wygodniej. W międzyczasie pokażę Wam mniej więcej, jak to działa. Powiedzmy, tutaj mamy Akademię IT, chcemy wszystkie pytania, try, od razu bezpośrednio możecie sobie spróbować, call resource, ciach i macie odpowiedź, macie content. Niby nic rewolucyjnego, powiedzmy, każdy powie, że szybciej postawię apkę na Heroku i zrobię to samemu. Natomiast to jest dobry moment, żeby zaprojektować API, bo macie Ctrl+S i to już, sorki, to jest w przeglądarce. Macie tutaj save i macie to już live na produkcji, zmiany. To jest bardzo fajne. Teraz pokażę Wam
że bardzo łatwym kosztem, niskim kosztem, przepraszam, możecie podpiąć restowy endpoint w Ionicu i się po prostu tym pobawić. Niech będzie. Już sobie przygotowałem. Ciach. Co muszę zrobić? No pewnie programujecie trochę, nie wiem, jeżeli znacie Angulara. Dodaję sobie serwisik, który stuka pod ten REST Endpoint Questions. Spoko. Mamy kontroler i powiedzmy, że zapisujemy to sobie w kolekcji questions, jak dostaniemy z serwera. Tutaj już dostaliśmy wyniki i teraz wróćmy do tego Ionic Showcase, bo mamy jakieś pytania, które przyszły z serwera. No i chcielibyśmy to jakoś wyświetlić trochę ciekawiej, prawda? Dobra. Tu mamy dashboard pod templates. Dobra, welcome to Ionic, ciach, lista. Teraz wiemy, że przyszły questions, item, ng, ojejku, for each języki mi się mylą, przepraszam. Chats. ng repeat, tak, kurde. Ostatnio w Clojure programowałem, jest to trochę inny język. To nie ta aplikacja, to sobie zamknę, żeby mi nie latało. Dobra, ng repeat. Powiedzmy mamy item in questions. Ciach. List card. I mamy jakiś item. Co tam przyjechało? Zobaczmy sobie w przeglądarce. Ciach. Tutaj, dobra, mamy question i choice. Niech będzie question. Favorite programming language, choice, Swift, Python, Objective-C, Ruby, cokolwiek. Zróbmy sobie ciach. Item, question. Niech będzie to November. Tu sobie damy ng. Tak, sorry. ng repeat równa się item in question, nie item, choice in question kropka choices. Item choices. Tak jest. I mamy treść choice, powiedzmy. Sobie daruję tutaj to. Będzie sobie, kurczę, P została. Choice. No i zapisujemy, przechodzimy. Mamy coś takiego jak favorite programming language.
czyli już odczytaliśmy te dane, choices nam nie wjechały. Nie jest zagnieżdżone na gdzieś. Ciach, on się kończy tutaj, jest zagnieżdżony. A, to się kończy, tak, dobra. Dobra. Sobie zrobimy tak. Ciach. I mamy jakieś choice'y, przyjechały, Swift, Python. No i w zasadzie, no widzicie, no możemy to sobie dalej procesować, ale już w pewnym momencie chcemy to sprawdzić na prawdziwym urządzeniu. No to co? Ionic Platform Add Android albo iOS niech będzie. On automatycznie już jest dodany. Dociągamy sobie ciach iOS-a. On tutaj będzie generował ikonki. On już powiedzmy tutaj to dodał i Ionic Run iOS. Sobie uruchamiamy platformę. Dużo strasznego tekstu. Optymalizacji, kompilacji. Odpalałem się symulator iPhone'a. Gdybym miał podpięty iPhone, to miałbym tutaj od razu mamy aplikację, jest jakaś ikonka, splash screen. Pytanie, czy nie ma jakiegoś błędu? Nie ma. No i mamy dokładnie tą ankietkę. Gdybym miał podpięty telefon z iPhone'em po USB, automatycznie odpaliłby mi aplikację na telefonie. Gdybym miał Androida podpiętego, Ionic Platform Add Android, odpalamy na Androidzie. To jest bardzo fajne narzędzie, pozwala na bardzo szybkie prototypowanie i polecam. Jak widzieliście, wyspecyfikowaliśmy API, endpoint, i zrobiliśmy prostą apkę, która z tym endpointem się łączy. Czego chcieć więcej, żeby robić aplikacje, które chcemy zwalidować tak naprawdę. Dobra, wracamy do prezentacji, to niech sobie działa w tle. Dobra. Są jeszcze alternatywy, to znaczy Onzen i Framework 7. Można zerknąć, co tam się znajduje, bo jest to moim zdaniem ciekawa alternatywa, chociaż twórcy Ionika nie dają się wyprzedzić konkurencji. Wprowadzają różnego rodzaju kreatory, że bezpośrednio z przeglądarki możemy sobie przez Wi-Fi i przez internet wysłać apkę na telefon i od razu bez podłączania wyświetlić. Też jest to genialne, ale niestety płatne. Czy za wolność od kabli chciałbym płacić $20 miesięcznie? To jest kwestia już wyboru. Dobra, wiemy już mniej więcej, jak szybko na wszystkich platformach zrobić sobie aplikację. No to teraz porozmawiajmy, co jeśli ta aplikacja działa. Sprawdziliśmy, że użytkownicy chcą, powiedzmy nasz pierwowzór Instagrama się sprawdził, no i potrzebujemy teraz to wyskalować, no trochę powiedzmy obsłużyć ten ruch. No to zaczynamy już tutaj mówić na poważnie. Bateria. Dobra, Halo. Dobra. Zaczynamy już rozmawiać o poważniejszym utrzymaniu projektu niż inline CSS i jakiś kod, który nie zawsze się kompiluje, ale jakoś tam działa, się wyświetla, możemy pokazać. No i wiemy już, że ten rynek ma zapotrzebowanie na nasz produkt, no to automatyzujmy, żebyśmy się nie narobili. Jesteśmy z natury leniwi, więc polecam automatyzację. Jak już to zautomatyzujemy, to jest dobrze to
jakoś sobie tam wytestować. Wytestowany kod jest podatny bardzo fajnie na refaktoring. Wiemy, co się zepsuło, bo zaczynaliśmy, działało, zrefaktorowaliśmy, nie działa. I cóż więcej, no, chcemy rozwijać nasz produkt. No i tutaj polecam z hackathonów trzymać ten kod, bo może rozwiązaliście nietrywialne problemy w trakcie krótszym niż 15 minut przed pizzą, która za chwilę przyjedzie na przykład, i ten kod Wam się przyda gdzieś tam w przyszłości. Trzymajcie sobie ten kod. Jeżeli jesteście ciekawi, wyszedł nowy framework, chcecie sprawdzić sobie, co tam w środku siedzi, jak jeszcze raz yet another RESTful framework, cokolwiek. No, może się okazać, że tworzenie procesowania na przykład po stronie backendu w Clojure jest łatwiejsze niż w Javie, mimo że jest tam mnóstwo nawiasów, ale jest to przyjemniejsze. Może Haskell na przykład jest ciekawszy. Dlaczego by się nie nauczyć Haskella, bo AI oraz przetwarzanie obrazów w Haskellu nie jest wcale takie złe, jeżeli chodzi o przetwarzanie rozproszone, gdzie nie martwimy się, powiedzmy, o zasoby. Jest mnóstwo frameworków, które mogą nam w tym pomóc. Więc nie bądźmy więźniami jednego języka. Polecam tutaj takie podejście poligloty programistycznego. No i przede wszystkim, jeżeli jesteśmy ciekawi świata, to się bawimy. Niech to będzie nauka i zabawa, czyli jedno pojęcie tak naprawdę. Wtedy naprawdę czas nie istnieje, nie ma takiego problemu, którego byśmy nie rozwiązali z przyjemnością. No i tutaj słuchajcie, no, żeby już jakoś tam nie przedłużać o tych frameworkach, jakichś tam kodach wyimaginowanych, no to przede wszystkim trzymajcie coś takiego jak logowanie przy użyciu social media. Najlepiej OAuth 2, bo już wasz pomysł działa, chcecie dotrzeć do użytkowników, niech to będzie jeden klik z Facebooka, niech to będzie jeden klik by Gmail. I tutaj nie musicie wcale nic kodować albo kodować bardzo mało, bo jest takie narzędzie Keycloak przez Red Hata napisane, open source'owe. Stawiacie sobie serwerek, integrujecie się z nim według dokumentacji. On zajmuje się implementacją tego OAuth z wszystkimi serwisami, podpinacie się tam. Macie też skonfigurowany dostęp admina, macie zdefiniowaną jakąś tam przestrzeń w tej domenie swojej aplikacji, gdzie dany użytkownik może zaglądać, że na przykład Kasia Kowalska to nie powinna oglądać restowego mikroserwisu, który serwuje, powiedzmy, nie wiem, procesowanie tych zdjęć kotów po stronie serwera, bo ona tylko ma dostęp do publikowania kontentu na stronie, gdzieś tam jak trzymacie sobie jakiegoś CMS-a. I to jest łatwo zrobialne w Keycloaku. No, trzeba przeczytać trochę dokumentacji, ale jak już raz się to pokona, bariera wejścia, to można w każdym projekcie to implementować. Resetowanie hasła jest za free. Fajnie jest wiedzieć, jak robić restowy endpoint albo jakikolwiek endpoint serwerowy, który ma upload plików, bo to też jest potrzebne bardzo często. Te zagadnienia różnych domen i requestów, cross-origin request, sharing, no to słuchajcie, no to też jest coś, co taki człowiek, który integruje wiele rzeczy, powinien znać. No i przede wszystkim pojęcie wielowarstwowej architektury, uniezależnienie się od tego kiepskiego backendu, który popełniłem na hackathonie, będąc po 2 piwach i powiedzmy chcemy się podpiąć do czegoś poważnego, no to wstawmy sobie warstwę, która nam to trochę uniezależni i też jest ok. No i przede wszystkim polecam frameworki, które są dobrze sprawdzone, używane, dobrze się skalują. Mamy tutaj sporo rzeczy, Node
JS, Jetty, Spring Boot. Jest tego trochę. I ogólnie mnóstwo rzeczy wynalazł Netflix, więc polecam ich bloga, bo jest naprawdę fajny. Pewnie i tak wiecie, że Netflix przewrócił do góry nogami dzisiaj architektury i wymyśla coraz to nowe rzeczy. No dobra, porozmawiajmy o testowaniu, no bo przyjdziecie do pracy, nie wiem, jest jakiś fanboy testów, bo Uncle Bob tam testy TDD. Tak, no ale na etapie walidacji nie robiliście testowania, no bo nie mieliście czasu, ten kod ledwo działa, powiedzmy, albo nie chcecie tam 2 razy zaglądać w ciągu dnia, bo się wiejecie, ale porozmawiajmy na poważnie, że ten kod już zaczyna działać, powiedzmy, produkcyjnie, no bo temat się sprzedał. Więc jeżeli wiesz, co chcesz zakodować i to działanie zostało zaakceptowane, macie ten, powiedzmy, happy path aplikacji, tak, użytkownikom to się podoba, przechodzimy od początku do końca, to znaczy, że piszcie testy, bo jak zaczniecie to zmieniać, to naprawdę potwory tam będą później w tym kodzie i możecie tego tak szybko nie skończyć. Chodzi tak naprawdę, jak w walidacji, możliwość szybkich zmian, to w przypadku refaktoringu możliwość jak najszybszego refaktoringu. Kolejnym takim dobrym przykładem fragmentu aplikacji do testowania jest coś skomplikowanego, czyli jak już powiedziałem, mamy kota perskiego, obrazek, namęczyliśmy się w OpenCV, jakieś tam deep learningi, TensorFlowy pod spodem siedzą, albo jakieś API Google'a, powiedzmy, i chcemy, żeby ten kod perski był sklasyfikowany jako kod perski. Finalnie, no to zróbcie test, że ten kod perski zostanie kodem perskim, albo kod nieperski na pewno nie będzie perski, albo kod nie będzie psem. Im więcej oczywistych scenariuszy, tym mniej kłopotu będzie później, jak będziecie zmieniać aplikację. Ostatnio miałem przykład bardzo dobry. Zintegrowaliśmy się z pewną usługą. No dobra, jaki mamy format wymiany informacji? No XML, no niestety, no dobra, no ale zrobimy tego XML-a. Wygenerowaliśmy sobie Jaxbem pakiety, w zasadzie poszliśmy na kawę, samo się zrobiło i zaczęliśmy już z nimi rozmawiać. Poszło na produkcję, wcześniej na środowisko preprodukcyjne. Na produkcji okazuje się, że zwracają HTML-a na przykład, nie? Kurczę. No ale przecież mieliście zwracać XML-a. No dlaczego to HTML? A no nie wiemy, musimy sprawdzić. No to ja wam powiem, dlaczego wam to przychodzi jako HTML. Dlatego, że nie obsługujecie wyjątku i wam leci do Tomcata i Tomcat wam zwraca HTML-a, stronę błędu dla użytkownika, a to jest endpoint API i HTML-a nie powinno tam być. Więc gdybyśmy mieli testy, to już przed wdrożeniem na produkcję wiedzielibyśmy, że zwracają HTML-a na przykład. Coś jest nie tak. Polecam. W sprawie testowania odsyłam do mądrzejszych ode mnie, takich jak pan Sławek Sobutka. Polecam tą prezentację, jest naprawdę awesome. A jeśli chodzi o testy, to jeszcze się z wami podzielę taką jedną myślą. Myślę, że też się przyda. Otóż testów się nie pisze, testy się czyta przede wszystkim. To jest najważniejsza myśl i pokażę wam, jak to mniej więcej wziąć na klatę. Dobra, tu też chyba muszę powiększyć, co? Czy widać? Dobra. Chwilę, bo... Dobra. Mamy jakąś klasę. Przepraszam, że znowu w Javie jestem skrzywiony trochę, ale tak było mi najszybciej. Dobra. Mamy sobie jakąś klasę. Przede wszystkim nazwijmy ten test po ludzku, czyli najlepiej jak zdanie, lingwistycznie. Test powinien zablokować aktywną kartę z sukcesem.
I teraz jest takie coś jak BDD, też odsyłam do dokumentacji. Ogólnie są 3 bloki given, when, then i tam odpowiednio się je przy użyciu różnych fajnych narzędzi definiuje. Ewentualnie można zrobić to samemu. Ponieważ jesteśmy startupem, to z reguły robimy to samemu, bo już mamy istniejący kod, który trzeba jak najszybciej zrefaktorować. Więc mamy jakiś tam setup, że nam się tam klient zapisuje do bazy, czyli dany klient z ID, z daną nazwą jest w bazie. I teraz w teście, że mając kartę pana Kowalskiego o numerze takim, który jest identyfikatorem, w statusie aktywną, jeżeli ma expiry date jakiś tam wcześniejszy, no to w bazie, jeżeli próbujemy tę kartę zablokować, sorry, no nie udało się, jest error. I w zasadzie, czy musicie zaglądać do środka, żeby sprawdzić, co tam się dzieje? No nie musicie, wszystko widać. I to jest samodokumentujący się kod. To się nazywa wzorzec assembler, a to jest wzorzec asserter. Polecam przy testach. Tutaj można sobie to w różny sposób definiować. W szczególności taki aserterek będzie wyglądał w ten sposób, że ma sobie jakiś tam ludzko przypominający jakąś metodę publiczną, która pozwala na dostęp albo modyfikację. Mamy sobie metodkę, ewentualnie taki customer assembler albo card assembler, czyli mamy create, tworzymy sobie takiego assemblera. Już tam nie będę tłumaczył, dlaczego konstruktor nie publiczny i tak dalej, bo Pythonowcy nie lubią bardzo public, private, wszystko jest public. Ale mamy te lingwistyczne, fajne wydatki. Ja tutaj uprościłem, mamy store card with DAO. W szczególności jest taki fajny wzorzec Chain of Responsibility, też bardzo fajnie implementowalny, gdzie możemy sobie obiekt najpierw zdefiniować, a na koniec rozkazać mu, żeby się tam wykonał, sprawdził. Wzorzec buildera na przykład właśnie jest jakimś takim podobnym tworem, więc polecam. Dalej idąc. Mieliście taki problem, że ludzie przychodzili o różnych godzinach do pracy, a niektórzy pracowali zdalnie, a trzeba było coś przegadać. Jeżeli ktoś z Was pracuje, tutaj były takie problemy. No właśnie, dla tych, którzy studiują, no to tak wygląda rynek dzisiaj, że programista jest w sumie rozliczany z tego, co osiągnie, a nie kiedy to zrobi. W sensie jest czas przewidziany na zadanie. Natomiast jeżeli ktoś woli programować i pisze lepszy kod od 17 do 23, to ustawia sobie tak pracę, żeby kodować w tych rejonach. A nie kiedy jest klient z Ameryki, z Australii i trzeba być w pracy o innych godzinach niż zwykło się mówić 7:15 czy tam 9:17 powiedzmy. No i pomaga zastosowanie następującego triku, to znaczy projektowe hackatony. Umawiamy się, że mamy nowy produkt albo chcemy coś zaczynić, żeby to już poszło do klienta w miarę po 48 godzinach, 24 godzinach, po 12 godzinach. Chcemy, żeby świat się dowiedział o naszym produkcie, więc robimy hackathon, zamawiamy pizzę, mamy konsolę, spotykamy się, lecimy, nie śpimy, cokolwiek. Znaczy oczywiście, jeśli wszystkim to pasuje, to nie jest na siłę, prawda? No i tutaj na hackatony kiepsko reagują ludzie kreatywni, to znaczy designerzy, copywriterzy, marketingowcy. Oni tworzą content w kawiarni albo powiedzmy, kiedy jest cisza, spokój, designer sobie może popracować. Na hackatonie różne rzeczy się dzieją, w szczególności jak ktoś gra w Diablo sobie, tam słychać dziwne odgłosy w trakcie. Też jest normalne dla ludzi, powiedzmy. Dobra.
Więc idziemy dalej, to już tak bliżej końca, bo nie chcę przedłużać. Mamy też ekosystem każdego produktu, każdej usługi, coś co musi być. Klient chce mieć promo wideo na stronie, chce mieć sklep, płatności online, chce mieć integrację z social media i po prostu trzeba to robić tak jak sobie życzy i najlepiej mieć to już przetestowane, żeby nie wynajdywać koła na nowo. Im więcej narzędzi potrafimy zintegrować, powiedzmy w miarę tanio, nie musimy za to płacić, to tym lepiej. No i tutaj też startupowcy chodzą na eventy, czytają prasówki, czyli nie siedzimy tylko w swoim sosie, wychodzimy poza swoją strefę. Kurczę, nie chcę być coachem. Nie. Wychodzimy sobie trochę naprzód, czyli jakaś codzienna prasówka, może jakiś konkurs. Słuchajcie, w ogóle są bardzo fajne konkursy akceleracyjne, gdzie w zasadzie można całkiem tanio mieć gdzie mieszkać, gdzie pracować i mieć mentorów pod ręką. Więc czemu robić to w biurze albo w domu z kolegami, z przyjaciółmi, jak można gdzieś pojechać i mieć zwrócone za dojazd i wszystkie koszty. No i tutaj słuchajcie, pivoty. To są bardzo takie z punktu widzenia programisty historie, które straszą. Jak to? Przecież zrobiłem Ci aplikację i chcesz ją wyrzucić teraz? Jak to? No przecież może nie wiem, coś byś wziął z tego. No dobra, no to zróbmy 2 produkty. No i wtedy koniec. Po prostu 2 aplikacje masz, doprosiłeś się, nie? Więc lepiej słuchać biznesu. Tutaj przede wszystkim jako osoba techniczna chciałbym podkreślić to, że słuchamy i pomagamy klientowi, a nie mieszamy mu tam w biznesie, powiedzmy, bo to klient ma często lean canvas zdefiniowany i on od nas oczekuje konkretnych rzeczy, że po prostu jak coś jest czarne, to będzie czarne, jak coś jest białe, będzie białe, to nie będzie szare, bo później się to trochę rozmywa. Więc w miarę możliwości starajmy się słuchać. Po to jest Lean Canvas, żeby ta komunikacja nie wymagała za każdym razem przeczytania 60 stron biznesplanu, bo się tam 5. strona zmieniła, tylko mamy jedną karteczkę. Ale to już są bardziej zaawansowane tematy, o pivotach można sobie też pogadać. No i słuchajcie, co do skalowania, jeśli trafi się Wam klient kiedykolwiek, jeżeli będziecie pracować dla firmy, która będzie skalowana, no to tutaj są historie przeróżne. Rynek pochłania rynek, produkt wchodzi na nowe horyzonty, powiedzmy jakaś firma, która wybiera branżę taksówkową, zaczyna się otwierać w Europie albo w Afryce i są nowe rynki do zagospodarowania. Być może mają inną specyfikę skalowalności. Powiedzmy, w różnych krajach są potrzebne różne parametry bazy danych. To jest temat na duży research. Co może w tym Wam pomóc, to orkiestra w chmurze, czyli im więcej automatów, im więcej narzędzi, mniej osób, które to nadzorują, tym lepiej. Mamy takie narzędzia jak Ansible dla Amazona, mamy Terraformy, mamy Kubernetes, coraz bardziej popularne. Ja polecam osobiście zainteresowanie się tym tematem. Bardzo ważne jest programowanie aplikacji, ale dzisiaj programuje się również infrastrukturę. Nazywa się takiego człowieka DevOpsem i to jest jego odpowiedzialność. Czyli to są tacy sysadmini, którzy mają nam zresetować hasło, ale na dopalaczach i kodują, wyobraźcie sobie. Idąc dalej, mamy tak. Kiedy macie pytania, to odsyłam do bardzo fajnego portalu Quora. Słyszeliście o Quorze? Tam są ludzie, którzy są profesjonalistami. Ta treść jest wyselekcjonowana, bardzo dobrze utrzymana. Czasami może Wam odpowiedzieć również Steve Ballmer, może Wam odpowiedzieć Elon Musk.
mają też tam konta. Jeżeli ktoś chciałby wysłać swoją rakietę, powiedzmy na orbitę, no to Elon Musk może Wam odpowiedzieć, jeśli zadacie pytanie i on to zobaczy. Także mnóstwo pożytecznych informacji. Pytacie, hej, czy da się na przykład na Raspberry Pi postawić najnowszą wersję Wiedźmina na przykład, nie? I tam Wam ludzie zaczynają odpytywać, ale po co Wiedźmina? Lepiej gry z Amigi odpalić, nie? Nie wiem, no są różne historie ciekawe. Przede wszystkim Facebook, rozmowy o startupach, w szczególności wpiszcie sobie tam startupy w Facebooku, jest grupa, amerykańska grupa On Startups na LinkedInie, krakowska i warszawska scena startupowa, nomen omen, one się bardzo różnią między sobą, mimo że jesteśmy w jednym ekosystemie polskim. Wystarczy popatrzeć na liczbę firm, startupów inkorporowanych w Stanach, mające spółki zależne, to Kraków bije na głowę Warszawę, tak, to prawda, procent takich firm jest znacznie wyższy w Krakowie. Mamy coś takiego jak różnego rodzaju eventy startupowe, Startup Weekend, Grind, Open Reactor, to po prostu chodźcie tam, są ludzie, którzy odnieśli sukcesy, mogą Wam opowiedzieć, są ich inwestorzy na tych eventach, są ludzie, którzy są techniczni i robili startupy. Też naprawdę. Jest kupa wiedzy, która jest w tygodniu dosyć mocno wypchana w kalendarzu, tylko po prostu trzeba po nią sięgnąć. No i także nasze rządowe jakieś kanały i komunikaty na YouTubie są bardzo sensowne i pomagają rozwijać skalowalny biznes. Jako uzupełnienie ten cały Lean Canvas, który idzie do klienta z produktem, powiedzmy, znaczy twórca produktu stosujący Lean Canvas idzie do klienta i stosuje design thinking dzisiaj. Takie sprzężone zbieranie feedbacku od momentu, kiedy mamy jakiś pomysł, robimy, prototypujemy i testujemy. To jest też dobre uzupełnienie. Design thinking w IoT jest powszechnie stosowany. Interakcje z użytkownikiem. Dużo ludzi stosujących design thinking powie, że najprościej to jest po prostu wziąć kartkę papieru, parę ekranów i wyjść do ludzi na ulicy, popytać. Może co 10. osoba Wam odpowie, ale to na pewno będzie jakaś próba. Jeżeli chcecie zrobić aplikację dla kobiet jakąś modową, to idźcie to w stronę galerii handlowej i jakieś tam kobiety na pewno będą lepszą grupą docelową niż losowe kobiety pod dworcem centralnym albo, nie wiem, po prostu bliżej butików, jakichś tam sklepów. One z reguły z chęcią wymieniają się jakąś tam wiedzą, spostrzeżeniem, jak wygląda ładnie aplikacja. Dobra, studia to jest Wasz czas na naukę, nowe relacje i przyjaźnie, kropka. Natomiast jeśli macie możliwość wyjechać, zachęcam, zobaczyć ekosystem jakiś taki studencki, zagraniczny, dlatego że są to nowe doświadczenia, nowe kontakty, które być może zaowocują w przyszłości współpracą, ewentualnie będziecie wiedzieć, poznacie jakiegoś Czecha, który wymiata, koduje, a będziecie chcieć coś robić dla czeskiego klienta i on podjedzie i się z nim spotka na przykład szybciej. Poprosicie, żeby zadał kilka pytań, nie? Przetłumaczy ewentualnie coś. I praca to też nauka. Jeżeli skończycie te studia i będziecie wychodzić już w świat komercyjny, to praca to też nauka i polecam bardzo mocno. Co jest ważne przed takim wyjazdem, to jest to, że już może bardziej takiego wyjazdu, gdzie chcemy zdobyć jakiegoś inwestora, czy chcemy poszerzyć rynek, to jest uzupełnienie braków językowych. Wyobraźcie sobie, że 500 zł zaoszczędzone
nauce języka angielskiego, powiedzmy u jakiegoś prywatnego native speakera w kawiarni, może kosztować wasz produkt wiele tysięcy dolarów strat, dlatego że potencjalnie dano by wam te pieniądze, ale nie potrafiliście się wysłowić, przedstawić idei. Więc przed takim wyjazdem uzupełniacie braki i to owocuje. Jeśli nie w tym wyjeździe, to podczas następnego. I tutaj warto zabrać ze sobą pitch deck produktu, jakiś link canvas, oni to rozumieją. Jak im pokażecie link canvas, to w zasadzie wszystko, nie musicie mówić, oni to byle po angielsku było napisane, oni sobie już oni to zrozumieją. Dobra, także tyle. Przepraszam, przeciągnąłem 10 minut, ale mam nadzieję, że było treściwie, wartościowo i jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. A prezentacja pojawi się na Twitterze. Mój short name twitterowy widnieje tutaj. Jakieś pytania? Mhm. Ja studiowałem na Politechnice, tutaj w Warszawie. Okej. Dziękuję i życzę wam owocnych przygód technologiczno-startupowych w waszej karierze. Hej!